tym odcinku odwiedzimy najpopularniejszy kubański nadmorski kurort, czyli Varadero. Pokażemy jednak jego ciekawszą i bardziej nieoczywistą stronę, z dala od hoteli i resortów. Zmierzamy teraz autobusem linii Via Sul z Santa Clara do Varadero. W sumie autobusy Via Sul są taką najbardziej ekonomiczną formą podróżowania po Kubie. Bilety kosztują kilka euro, dolarów. Najlepiej zarezerwować je wcześniej, bo można płacić na miejscu tylko kartą, a tak to można je kupić wcześniej przez stronę internetową. I autobusy są całkiem wygodne, nie? Autobusy w miarę nowe pojazdy chińskiej marki Yutong. Wyglądają tak w sumie jak takie polskie PKS-y trochę. No ale całkiem fajnie się nimi podróżuje, można się wyspać. I tak to właśnie wygląda. Jedyny taki minus, można powiedzieć, że tutaj bardzo ostro działa klima. Dlatego my jesteśmy poubierani. Mamy tutaj koce. Jest naprawdę chłodno. Drogi na Kubie nie są zbyt w dobrym stanie. Teraz jedziemy autostradą taką narodową. 4 pasy w jedną stronę, ale z tego chyba tylko 2 są użytkowane, bo reszta jest naprawdę podziurawiona. Nie można tam jechać szybciej niż 100 km na godzinę, więc... To jest nasz autobus. Niespodziewany przystanek, żeby zakupić owoce. Hola! Dojechaliśmy do Varadero. Zgłodniliśmy, więc jesteśmy w przydrożnym, no nie przydrożnym, w barze na stacji. Mamy pizzę i podróbkę coli z Kolumbii. Z tym, że świeże są te rysunki, które tam widać, że jest hamburger i tak dalej, a tutaj w praktyce to w ogóle wygląda inaczej. Wzięliśmy jednego najpierw sandwicha z szynką, to przyszedł z jakąś taką, ponad pomidora miał taką sałatkę jakąś z sosem vinaigrette. Oczywiście mleka nie było, więc kawa tylko espresso. Jesteśmy w Varadero, szukamy naszej Casa Particular. Ale warto wiedzieć, że w Varadero nie tylko są hotele, bo to miejsce słynie z hoteli, z plaży i tak dalej, ale nie tylko są tutaj hotele, są też na początku tego półwyspu te domy wynajmowane przez mieszkańców, czyli Casa Particular. I zmierzamy właśnie do naszej pierwszej Casa Particular tutaj. Chyba powinna być ta droga. Znaczy tutaj jest takie normalna Kuba. Mimo że to jest to Varadero, że jest ten półwysep i to plażowe miejsce, to ma też swoją część taką powiedzmy mieszkalną, gdzie normalni ludzie mieszkają, a nie tylko powiedzmy hotele i turyści. Co Rita? Podoba Ci się tutaj? Jest spokojnie. Czekamy na Panią. Fajnie. Tutaj mieszkamy w tym domku. Pani nam powiedziała, że zaledwie kilkadziesiąt metrów stąd już jest plaża. 21 kilometrów. Więc, no tak to mówi. 21 km piaszczystej plaży. Cały ten półwysep Varadero. W zasadzie Varadero to jest miasto. Półwysep nazywa się jakoś inaczej. Teraz nie pamiętam. Teraz będzie plaża. Morze Karaibskie od strony tutaj Zatoki Meksykańskiej. O, co za kolor, proszę Państwa, naprawdę. Widzieliśmy plaże południowej Kuby, jak wyglądają, są piękne, ale jednak północna Kuba i tu przede wszystkim do Varadero to jest to właśnie nieporównywalne. Błękit, lazur.
pomyśleć, że one się ciągną tak 21 km. Varadero jest taki bus turystyczny, który przejeżdża przez cały półwysep. Można jakby zobaczyć aglomerację, można powiedzieć, Varadero. My mieszkamy w tej części, gdzie są, powiedzmy, domy te mieszkańców. Jest to miasteczko, powiedzmy, Varadero, to stare, Casa Particulares i tak dalej. Ale teraz jedziemy na północ, gdzie są strefa hotelowa i tak dalej. Chcemy zobaczyć, jak wygląda to życie all inclusive, chociażby tylko z pokładu autobusu. Jest to taki dobry sposób, żeby poznać i zobaczyć, jak wygląda całe Varadero. Bus kosztuje na cały dzień i się kupuje bilet jeden na osobę $5, z tym, że trzeba zapłacić kartą, więc trzeba mieć kartę tam kredytową, debetową, Visa albo Mastercard i cały dzień można sobie jeździć w tej we w te co kilkanaście minut, co 20-30 minut jedzie ten autobus, więc spoko, można sobie zobaczyć, jak wygląda cały ten półwysep. Ma on około 21 km. Wchodzi tutaj jakby w głąb Zatoki Meksykańskiej. Też czyste plaże oczywiście. Te hotele droższe, im droższe, tym bardziej dalej w głąb morza, nie? No i zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj mamy zamek Don Quixota razem z jego tym muzeum. Varadero jest wszystko. Miejsce, w którym jesteśmy, to wbrew pozorom też jest część Varadero. Jest to Sendero de los Musulmanes, tak to się nazywa, czyli ścieżka muzułmanów, który jest częścią tego półwyspu, gdzie jest wytyczony taki rezerwat naturalny, rezerwat przyrody, gdzie można poznać i zobaczyć, jak wyglądała fauna i flora tych terenów przed ekspansją hoteli i tak dalej. Jest to całkiem ciekawe i znajduje się też jaskinia, do której się wybierzemy. Zobaczymy, czy będzie warto. Tutaj na przykład kaktusy w środku lasu. Nigdy nie widziałem z bliska gniazda termitów. Z tego, co było napisane w przewodniku tutaj, którym Pan nam dał na wejściu, jest napisane właśnie, że termity odżywiają się drewnem, a służą za pokarm ptakom i jaszczurkom. A tutaj w ogóle coś niesamowitego. To jest największy kaktus, jakiego widziałem w życiu. Pewnie zrobiło się z niego drzewo. Niesamowite. Tam kopyt z termitów. A to wszystko to jest kaktus. Ogromny. Jaskinia Cueva de los Musulmanes, czyli to jaskinia muzułmanów. Tutaj jest wejście. Zobaczymy, jak na środku napisane jest, że mają być tutaj niby nietoperze i tak dalej. Tu mieszkają sobie nietoperze. Niesamowite. Nie widziałem nigdy z bliska nietoperzy. W tej jaskini w roku 85 zostały odnalezione pochówki przedkolumbijskiej cywilizacji, która tutaj mieszkała. To oczywiście są jakieś reprodukcje i tak dalej, to nie są prawdziwe tutaj kości, ale znaleziono właśnie tutaj całkiem niedawno ślady cywilizacji. Więc Varadero było jakby zamieszkałe nie tylko nie jest zamieszkałe tylko przez turystów, to już te szczątki są sprzed 2000 lat, te, które zostały odnalezione. Więc cywilizacja istniała tutaj znacznie wcześniej. Dużo jest tutaj właśnie tych jaskiń. Ciekawa sprawa, nie wyobrażałem sobie, że w Varadero jest takie miejsce.
jaskinie w Varadero to trochę tak jakbyśmy mieli na Półwyspie Helskim taki ojcowski park narodowy, miniaturowy. Może porównanie takie niezbyt trafione, ale no mniej więcej tak można sobie wyobrazić. Bardzo tutaj fajnie, takie błędne skały trochę. Coś takiego, bo ten Varadero to właśnie wąski, piaszczysty półwysep. Trochę jak nasz Hel. Tutaj mamy lagunę, w której mieszkają ryby. Została ona stworzona naturalnie, ponieważ znajduje się poniżej poziomu morza. I woda morska jest filtrowana przez te skały, dociera aż tutaj i tworzy właśnie taką naturalną lagunę. Zobaczcie, piękne rośliny, takie namorzynowe, można powiedzieć, które rosną, takie las, który rośnie w wodzie. No to ciekawe miejsce. To jest Cueva de Ambrosio. Inna jaskinia, którą można widzieć w Varadero. Znacznie większa od tej Cueva de los Musulmanes. Też bardzo ładna. W tej jaskini znajdują się malowidła ludów pierwotnych. Są tutaj. Jest tutaj 5 typów nietoperzy, z tego co nam pan przewodnik powiedział. 3 z nich żywią się insektami, a 2 z nich owocami. Więc nie ma powodu do obaw. Bardzo dużo nietoperzy, bardzo dużo. Jak są w takiej grupie, to znaczy, że to jest jedna rodzina. Tak, i są tak blisko siebie, żeby się ogrzać nawzajem. Ciekawe. I ostatni zachód słońca w Varadero. Pierwsza zasada na Kubie to jemy to co jest, a nie jemy to co chcemy. Wczoraj byliśmy na miejscu, jedliśmy sobie jajecznicze z jajkami, jakieś tam kanapki z serem, z szynką i tak dalej. Dzisiaj przechodzimy, są tylko kanapki z szynką i nic więcej, więc zjemy coś takiego i idziemy po raz ostatni na plażę w Varadero, ponieważ dzisiaj już udajemy się z powrotem do Hawany. A minutę później po śniadanku taki widoczek. Akurat dobrze nam się trafiło. Mieszkamy dosłownie jakby równoległą ulicę do tej promenady nadmorskiej, więc dosłownie wystarczy przejść do tego miejsca, powiedzmy śniadaniowego 2 minuty. Do tego miejsca minutkę i jesteśmy na plaży. Przyszliśmy rano, bo jest godzina w sumie po 9 chwilę. Nie ma nikogo praktycznie. I co ciekawe, nad ranem nie ma fal. Dlatego spróbujemy może tutaj trochę posnurkować, zobaczymy, czy coś widać. Bo tak to w ciągu dnia, jak przechodzimy po południu, to zawsze są fale, może jest wzburzone. A dzisiaj jest ładna pogoda. Nie ma ani jednej chmurki na niebie. I ostatnie chwile w Varadero. Dzisiaj udajemy się do Hawany. O 16 mamy Via Sul, autobus. Z tym, że tak jak zawsze jest Via Sul, trzeba być godzinę wcześniej, czyli o 15 musimy być na miejscu. Czyli mamy jeszcze pół dnia tutaj w Varadero, żeby poplażować trochę. Dzisiaj też mamy plan, żeby zjeść ostatnią langustę. Także dzisiaj odpoczynek, bo potem ciężki dzień. Ruszamy do Hawany, w której śpimy jedną noc, tylko przejeżdżamy, żeby spać i z samego rana jedziemy do Viñales, czyli na zachód Kuby, żeby eksplorować ten region Pinar del Rio. Dzisiaj chill out. Polski Fiat w Kubie. I oto docieramy na stację Via Sul Varadero. Musimy iść zrobić check-in naszego autobusu, który odjeżdża za
jakąś godzinkę. Ta stacja jest całkiem taka nowoczesna w porównaniu do innych. Zadbana. Widać, dużo turystów tutaj przyjeżdża. Z tego względu jest tutaj całkiem estetycznie. Oczywiście zawsze flagi kubańskie. Portrety przywódców. I biuro Via Sul, które jest w innym miejscu. Czy będziemy wyrzucać pani schody? O nie. Jak Via Sul wygląda inaczej. No tak. Ostatnim razem jak przyjechaliśmy do Varadero i byliśmy na tej stacji, byliśmy bardzo głodni, więc od razu zjedliśmy sobie pizzę. I dzisiaj, też jeszcze nauczeni doświadczeniem, bierzemy tą samą pizzę z serem. Wygląda jak taka odgrzewana pizza z Biedronki, ale to jest rarytas no tutaj. I jeszcze ciekawie pokażę, jak wyglądają. Boarding passy można powiedzieć. No tak się nazywają nawet. Do naszych Via Suli. Pisane długopisem tutaj, że trzeba je zdobyć na godzinę minimum godzinę przed odjazdem. Ja mam dwa imiona, więc napisali mi Piotr, nazwisko Paweł. No dobra, prawie, Rita ma dobrze. I z tymi karteczkami wpuszczają was do autobusu Via Sul. Tą pizzą żegnamy się z Varadero i lecimy do Hawany na jedną noc. Także do zobaczenia w Hawanie. Varadero pozwoliło nam poznać Kubę z perspektywy turysty, przyjeżdżającego tutaj na wypoczynek na plaży i w hotelu. Nie widać tutaj biedy, zniszczonych budynków ani kolejek po żywność. Zupełnie nie czuliśmy się tutaj jak na Kubie. Trzeba pamiętać, że jadąc tu nie doświadczymy rzeczywistości panującej na wyspie, tylko wyidealizowany świat, daleki od realiów panujących w reszcie kraju. Ten plac Rewolucji jest ogromny, naprawdę. Gigantyczny taki betonowy plac. To tutaj właśnie odbywają się wszelkie przemówienia. Odbywały się oczywiście, kiedy żył Fidel Castro, przemówienia polityczne, takie zgromadzenia. Tutaj na przykład był Jan Paweł II, papież Franciszek, jak odwiedzili Kubę. Ten plac może pomieścić kilkanaście tysięcy ludzi i naprawdę jest ogromny. I tutaj ta memoriał poświęcony Josemu Martí, czyli tacy bohaterowie Kuby i ci, którzy walczyli o niepodległość podczas panowania Hiszpanów, potem bohaterowie rewolucji z lat 50. Wszystko uwiecznione w jednym miejscu. Twarz Camilo Cienfuegosa, jednego z kubańskich rewolucjonistów. Tu jest napisany jego cytat: "Vas bien Fidel", czyli jakby mówisz dobrze Fidel. Podczas jednej z wypowiedzi tutaj Fidela Castro wypowiedział te słowa Camilo Cienfuegos, a sam budynek to jest Ministerstwo Komunikacji. I tutaj oczywiście najbardziej znana podobizna Che Guevary z napisem "Hasta la victoria siempre", czyli do zwycięstwa aż po kres. Jest tutaj budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kuby. Kolejny cel naszej podróży to spokojna i malownicza wioska Viñales, otoczona bujną naturą i plantacjami tytoniu. Do zobaczenia.